Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak łatwo możecie zamienić swój stary telefon w funkcjonalną kamerę IP. Jeżeli potrzebujesz monitorować swoje mienie, ale nie masz czasu na tradycyjny monitoring, bo na przykład musisz bardzo szybko wyjechać, a może masz w domu stertę nieużywanych telefonów i chciałbyś się dowiedzieć, jak można je efektywnie wykorzystać, żeby nie gromadzić dodatkowych elektrośmieci, a może już posiadasz takie rozwiązanie, ale na przykład nie masz zdalnego monitorowania i nie wiesz, jak je dodać? Niezależnie od Twoich technicznych potrzeb, jeżeli chcesz spędzić miło czas, na przykład przy porannej kawie, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do oglądania. Na początek, czego potrzebujemy? Na pewno starego telefonu. A jak już mamy telefon, to potrzebujemy aplikację. Ja Wam pokażę konfigurację na przykładzie Androida i aplikacji IP Webcam. Na iOS-a jest również aplikacja Manything, natomiast ja jej nie testowałem, więc się nie wypowiadam na temat tamtej aplikacji. Pokażę Wam na przykładzie IP Webcam. Więc jeżeli już sobie pobierzecie taką aplikację z Google Play, zapomniałem dodać, że to nie jest w ogóle reklama tej aplikacji. Przetestowałem, działa, więc polecam tą aplikację. Dodatkowo co potrzebujecie? Połączenia internetowego oczywiście. No bo jak będziecie korzystać z takiej kamery, jeżeli nie połączycie telefonu z Waszym internetem? Więc po otwarciu takiej aplikacji mamy różne ustawienia, ale po kolei. Żeby uzyskać podgląd z takiej kamery, wystarczy kliknąć tutaj, uruchom serwer i zobaczcie. Jestem. Prosta sprawa, prawda? I moglibyśmy już tutaj zakończyć film, ale to nie wszystko. Pokażę Wam jeszcze kilka rzeczy. Przede wszystkim, co Was interesuje? Interesuje Was tutaj na dole adres IP. W tym przypadku widzicie 192.168.10.37 na porcie 8080. Te dane są bardzo ważne. I teraz możecie skorzystać z połączenia Wi-Fi, tylko trzeba pamiętać, że musicie mieć bardzo dobre połączenie te Wi-Fi, więc musicie sobie sprawdzić sygnał. Jak widzicie, ja jestem połączony po Wi-Fi. Możecie również kartę SIM włożyć do telefonu i korzystać z sieci GSM. Więc jak już powiedziałem, żeby uruchomić monitoring z kamery, wystarczy tutaj kliknąć uruchom serwer i macie bez problemu podgląd z kamery. Ale to nie jest wszystko, ponieważ pokażę Wam, jak na przykład skonfigurować taki serwer, żeby był bardziej funkcjonalny. Ponieważ tutaj tylko możemy wyświetlić sobie taki obraz i podejrzeć lokalnie taką kamerę, co zresztą Wam pokażę. Więc na początku pokażę Wam, jak skonfigurować tą aplikację dla własnych potrzeb. Pierwszą rzeczą są wtyczki. Tutaj możecie sobie pobrać różnego rodzaju wtyczki i co ciekawe, one są darmowe. Więc jeżeli ktoś chciałby przetestować te wtyczki, polecam tutaj sobie wejść, zainstalować, przetestować. Ja Wam pokażę jedną wtyczkę i to jest wtyczka z adresem e-mail. Ponieważ telefon po wykryciu ruchu może przesłać Wam zdjęcie na Waszą pocztę. Dzięki temu, jeżeli ktoś wejdzie na przykład do Waszego domu, takie zdjęcie zostanie przesłane na Wasz adres e-mail. Więc nawet jeżeli telefon zostanie zniszczony, zabrany, i tak będziecie mieli dowód. Jeżeli już sobie pobierzecie taką wtyczkę, jak widzicie tutaj ja już sobie pobrałem, musicie je skonfigurować. Więc wybieracie to, Select Upload i tutaj wybieracie e-mail uploader. I musicie skonfigurować sobie tutaj pocztę. Pocztę pokazywałem, jak konfigurować na tym filmie, więc każdy powinien sobie poradzić z tym. Jak już macie skonfigurowane, należy to włączyć i w tym momencie, jeżeli bym uruchomił podgląd z tej kamery w telefonie, to po wykryciu ruchu automatycznie będę otrzymywał zdjęcia. Ale domyślnie jest zdjęcie bardzo malutkie ustawione, więc musicie jeszcze wejść tutaj w ustawienia wideo i tutaj rozdzielczość zdjęcia będzie ustawiona ona bardzo małe, więc musicie też sobie wybrać Full HD na przykład. I w tym momencie otrzymacie na maila rozdzielczość dużo większą. Wystarczająco, tak naprawdę nie ma sensu ustawiania wyższej rozdzielczości, ponieważ wyższa rozdzielczość to większa przepustowość i te zdjęcia będą z dużym opóźnieniem przechodzić na Waszego maila, więc wystarczająco jest właśnie w tej rozdzielczości Full HD. Mamy nasze wideo, możemy sobie postawić tutaj, podeprzemy sobie telefon, żeby lepiej było widać. W tym momencie widzimy podgląd z kamery. Ale jeżeli byśmy chcieli podejrzeć z innego urządzenia w sieci lokalnej, na przykład na komputerze, to tak jak już wspomniałem, musicie właśnie znać ten adres IP, który jest tam pokazany na dole
i ten adres wpisujemy na komputerze. Już pokazuję. Czyli po otwarciu przeglądarki wpisujemy 192.168.10.37 Więc mamy nasz podgląd na przeglądarce. Na komputerze możemy bez problemu sobie przeglądać obraz, jak widzicie. Oczywiście tutaj macie jeszcze jakieś ustawienia, to możecie się pobawić w własnym zakresie. Ja Wam tylko pokazuję, jak uruchomić serwer na telefonie, żeby móc korzystać z kamery wbudowanej w takim telefonie. Zobaczcie, jak już włączyłem sobie wtyczkę, która przesyła zdjęcia po wykryciu ruchu na naszego maila, otrzymałem już kilka wiadomości z takim właśnie zdjęciem. I zobaczmy, podgląd. Zapisz, otwieramy. I jesteśmy. I to właśnie działa na zasadzie wykrycia ruchu. Czyli w tym momencie telefon cały czas mnie wykrywa i cały czas będzie generował te zdjęcia i wysyłał je na naszą pocztę. I tak samo na telefonie. Otwieram sobie przeglądarkę, wpisuję 192.168.10.37 dwukropek, otwieramy sobie i mamy podgląd. Możemy mieć bez problemu podgląd zarówno na telefonie, jak i na komputerze. Ale to, tak jak już wspomniałem, jest podgląd lokalny. Zobaczcie, jeżeli wyłączę sieć Wi-Fi .168.10.37 dwukropek Enter, to nie będę miał podglądu z telefonu. A mówię o tym, ponieważ dużo osób będzie pewnie próbować w ten sposób uzyskać zdalnie obraz do tej kamery. Otóż nie, to jest tylko i wyłącznie w sieci lokalnej. Te adresy IP są to adresy lokalne, czyli nadawane przez Wasz router. Jeżeli przełączycie się na sieć GSM, to nie będziecie mieli podglądu z Waszej kamery. I teraz co zrobić, żeby uzyskać taki podgląd zdalnie? Są dwie metody. Jedna to jest darmowa metoda, a druga płatna. I ja Wam pokażę obie. Darmowa oczywiście jest taka, że jeżeli posiadacie publiczny adres IP, możecie przekierować sobie porty na swoim routerze i uzyskać poprzez przekierowanie portu dostęp do Waszego telefonu. Natomiast ja tego nie będę pokazywał, ponieważ nie każdy ma publiczny adres IP. A ja chcę pokazać rozwiązania, do którego każdy będzie miał dostęp. Więc pierwsze takie darmowe rozwiązanie to jest serwer RTMP. Zamykamy nasz serwer i tutaj macie push streaming. Więc wchodzicie sobie tutaj, RTMP konfiguracja i tutaj zobaczcie, ja już mam konfigurację wypełnioną. Natomiast o co chodzi, to już Wam spieszę z pomocą. Jeżeli macie konto, bądź też nie macie, możecie założyć sobie takie konto na YouTube. Jest to całkowicie darmowe. Następnie jak już macie konto, wchodzicie sobie tutaj, transmituj na żywo. Następnie bardzo ważna rzecz. Tutaj sobie musicie zrobić edytuj i ustawić i w tym miejscu ustawić widoczność prywatny, żeby nikt poza Wami nie miał dostępu do tego wideo. Bo nam zależy na prywatności, czyli przesyłamy streaming na YouTube i tam na swoim koncie mamy podgląd. Więc tutaj widoczność ustawiamy prywatnie, nazwy i tak dalej nie ma znaczenia. Ważna rzecz, jak będziecie uruchamiać taki streaming z telefonu, musicie podłączyć ładowanie, inaczej widzicie 19% i zaraz by bateria padła. Więc podłączamy sobie ładowanie i ładowarka musi być cały czas podłączona. Zwykłą kamerę też musicie zasilić, więc tutaj telefon też musi być cały czas podłączony pod taką ładowarkę. Wracając teraz do naszej transmisji. Jeżeli chodzi o hotspot, to jest ten adres. Na samym dole wpisałem live 2 i klucz. Klucz biorę stąd. Czyli ten klucz wpisałem i automatycznie utworzył nam się tutaj link streamingowy. I wystarczy, że włączę teraz sobie ten streaming. Enable RTMP streaming. 3 kropeczki. Uruchom serwer. I zobaczcie. W tym momencie na telefonie jest uruchomiony streaming RTMP. I na YouTubie trzeba było chwilkę poczekać. I mamy podgląd. Niektórzy z Was mogą się zapytać tylko po co to zrobiliśmy. Właśnie po to, żeby mieć dostęp zdalny do podglądu z takiego telefonu. I jak widzicie, wszystko jest za darmo. Konto na YouTube nic nie kosztuje. Tutaj na telefonie ta aplikacja w wersji darmowej pozwala przesyłać obraz na YouTube. Więc to jest darmowa opcja.
I jeszcze w wersji darmowej, jeżeli ktoś z Was posiada rejestrator IP, mógłby dodać taki podgląd właśnie na rejestratorze. Natomiast zakwalifikuję to jako już do płatnych opcji, ze względu na to, że nie każdy posiada taki rejestrator i w tym przypadku musiałby sobie zakupić go. Jeżeli posiadacie już rejestrator IP, znacie adres IP, czyli w naszym przypadku 192.168.10.37 na porcie 8080. I teraz, jeżeli mamy nasz rejestrator plus login, wyszukuje nasze kamerki i my czekamy, aż pojawi się adres 37. Jest 37, klikamy plus, mamy połączony, zobaczcie jak szybko, wniosek, wyjście. Bez problemu mamy dodane do naszego rejestratora. A po co dodaliśmy do naszego rejestratora? Jeżeli mamy rejestrator IP, otworzymy sobie aplikację do rejestratora. Mamy rejestrator, otwieramy i mamy podgląd na aplikacji dedykowanej do rejestratora. Dodatkowa korzyść to jest oczywiście, jeżeli posiadamy dysk, to zapis jest na dysku na naszym rejestratorze. Inną opcją byłoby wykupienie wersji Pro tej aplikacji i tam bodajże zdalny dostęp jest $4 dodatkowo kosztuje, ale powiem szczerze, ja tego nie testowałem i raczej nie będę testował, więc jeżeli ktoś to przetestował, niech napisze w komentarzu, jak to w ogóle działa, bo tam też widziałem, jest dedykowana aplikacja, żeby mieć zdalny dostęp do tej kamerki. Więc dajcie znać, bo sam jestem ciekawy, a ja mówię, nie zamierzam tego testować, ponieważ są dużo ciekawsze opcje, jak można uzyskać taki zdalny podgląd, na przykład używając serwera VPS, co zaraz Wam pokażę. Jeżeli nie macie właśnie dostępu do rejestratora, nie chcecie wykupować aplikacji, nie chcecie wysyłać na YouTube streamingu, możecie skorzystać z serwera VPS. Ze swojej strony mogę polecić serwer VPS Tiktaalik. Pokażę Wam konfigurację krok po kroku. Mega szybko. Jak już macie utworzone konto, musicie sobie dodać jakieś pieniążki. W tym momencie, jak widzicie, ja sobie 15 zł dodałem i to w zupełności na miesiąc czasu starczy. I też od razu mówię, że to żadna reklama, nikt mi za to nie zapłacił. Jeżeli ja z tego korzystam i wiem, że coś jest dobre, to dlaczego się nie podzielić z kimś? I teraz instancję, stwórz nową instancję, wpisujemy sobie kamera, telefon, ok. Tutaj mamy Debian, wybieramy sobie Ubuntu 20.04, standard i zobaczcie, na miesiąc mamy 8,50, w zupełności to wystarczy. Dysk twardy w zupełności wystarczy. Sieć publiczna, zostawiamy i stwórz. Musimy z małych napisać, a może wpiszmy telefon, stwórz. Musieliśmy z małej litery napisać. Co jest ważne? Ważne jest adres IP. Ten adres IP będziecie musieli sobie gdzieś zapisać, a podczas instalacji możemy napić się kawki. Ale dobra herbatka. Ale dobra herbatka. Ale dobra herbatka. Jak już mamy nasz serwer zainstalowany, wchodzimy sobie w niego i tutaj mamy tak, domyślny użytkownik root i domyślne hasło. Żeby się zalogować do niego, możemy użyć sobie PuTTY. Ten adres sobie kopiujemy, wklejamy, open, accept i teraz root, enter, przechodzimy tutaj, kopiujemy domyślne hasło, wklejamy. Wklejaliśmy prawym przyciskiem myszy. Oczywiście tu nam się hasło nie pokazuje, tylko klikamy Enter. I teraz current password, czyli to samo. Prawym przyciskiem myszy wklejamy, Enter. I teraz new password. Nowe hasło wpisujemy i ustalamy nowe hasło. Enter. I jeszcze raz te same hasło. Enter. I jesteśmy zalogowani do naszego serwera VPS. Teraz co potrzebujemy? Potrzebujemy serwer OpenVPN. Po to tylko, żeby właśnie uzyskać zdalny dostęp do tego telefonu. Ja Wam pokażę prostą konfigurację i ten skrypt, który Wam pokażę, umieszczę pod spodem pod filmem, więc bez problemu sobie będziecie mogli z niego skorzystać. To nie jest mój skrypt. Zresztą już go kilka razy pokazywałem na moich filmach, ponieważ też jest bardzo fajny i funkcjonalny. I ja go z GitHuba, od tego użytkownika biorę, ponieważ jest bardzo dobry.
Zobaczcie, kopiuję, wklejam. Kopiuję, wklejam. Następnie uruchamiam instalację. Enter. I teraz IP adres. Enter. Do you want to enable IPv6? Nie potrzebuję. Czyli N to jest domyślnie, że nie. Następnie default 1194. Chodzi o port. Tak. Następnie jeżeli chodzi o UDP albo TCP, 1 bierzemy UDP, Enter. Następnie z jakich DNS-ów chcemy skorzystać? Wybieramy sobie googlowskie, czyli na przykład 9. Enter. Do you want to use compression? No. Żadnej kompresji. Enter. Jeżeli chodzi o swoje jakieś zabezpieczenia, nie. I Enter. Tak naprawdę tylko wystarczyło poklikać kilka razy Enter i mamy instalację naszego serwera OpenVPN. Musimy poczekać do końca instalacji. Serwer został zainstalowany i tutaj mamy client name. Piszemy telefon. Enter. Następnie możemy wybrać sobie jedyneczkę, żeby nie dawać hasła. Enter. I to wszystko. I mamy zainstalowany nasz serwer, jak również stworzonego pierwszego klienta. Zobaczmy. LS. Mamy tutaj serwer, instalacja, jak również telefon OpenVPN. I teraz właśnie ten plik musimy sobie skopiować na nasz telefon, na którym będziemy instalować, załóżmy, oprogramowanie. Tylko potrzebujemy 2 klientów, a nawet 3, jeżeli byście chcieli na przykład uzyskać podgląd na komputerze. Dlaczego jeszcze potrzebujemy? W tym momencie ten plik będziemy potrzebować na ten telefon. Jeżeli będę chciał uzyskać obraz na tym telefonie, to będę potrzebował drugiego klienta. Więc tworzę jeszcze raz. Wystarczy, że uruchomię jeszcze raz ten skrypt i biorę sobie jedynkę, Enter, client name, telefon 1, Enter, Enter. Stworzone. Widzicie, jak to prosto? LS i mamy na jeden telefon, na drugi telefon. Jeżeli byście chcieli dla komputera jeszcze, to możecie też stworzyć sobie jeszcze raz. Jedyneczka. Piszemy PC1. Enter, Enter. Mamy na komputer, mamy na telefon. Teraz te pliki musimy przerzucić sobie na telefon jeden, drugi na komputer. Więc ja korzystam WinSCP. Otwieramy WinSCP. I teraz nowe połączenie SFTP. I musimy podać adres IP serwera. Czyli w tym momencie ten adres podajemy tutaj. Nazwa użytkownika root. I hasło. Stworzyliśmy nowe hasło do naszego serwera, więc musimy go wpisać. Robię zapisz. Ja sobie zapiszę hasło, żeby 50 razy nie wpisywać go. Logowanie. Tak. I jestem zalogowany do naszego serwera i zobaczcie, mogę sobie skopiować bez problemu te pliki. Tutaj wklejam. OK. Mam pliki przesłane już na komputer. I teraz w jakiś sposób musicie przekazać sobie taki plik na telefon. Czy przesyłając mailem, czy podłączacie telefon pod USB i przesyłacie taki plik na telefon. To już jest wasza wola, jak to zrobicie. Nie ma znaczenia. Teraz mam już skopiowany do wewnętrznej pamięci nasz plik. Muszę sobie zainstalować program OpenVPN. OpenVPN Client, OpenVPN Connect, zainstaluj, uruchom, agree. Jak już mam otwarty ten program, biorę Upload File, Browse i teraz muszę znaleźć ten plik, który przesłałem. My go wrzuciliśmy do dokumenty i tutaj widzicie jest. OK, OK. Nie ma znaczenia, profile nam tylko robimy connect, OK. I mamy połączenie w tym momencie z naszym serwerem. Teraz zobaczcie tutaj niżej. Macie adres IP 10.8.0.2. Jest to adres IP, który udostępnił serwer, czyli serwer nadał teraz Wam numer IP 10.8.0.2. Więc w tym momencie ten telefon jest już połączony. Łączymy sobie drugi telefon.
I tutaj telefon 1, select, OK, connect. Mamy na telefonie tym również już podłączone. I tu mamy 0,3 końcówkę, więc w tym momencie, jak uruchomię sobie serwer, tego mogę wyjść, cały czas połączenie mam aktywne. I teraz mam uruchomioną kamerkę, dodałem sobie na telefonie OpenVPN-a, widzę, że kamera jest aktywna na naszym rejestratorze, to teraz idziemy na zewnątrz i zobaczymy, tak jakbyśmy wyjechali gdzieś poza nasz dom, zobaczymy, czy będziemy mieli dostęp na 3 sposoby. Na rejestratorze, czyli otworzymy sobie aplikację do rejestratora i zobaczymy, czy będziemy mieli podgląd z tej kamerki. Zobaczymy, czy będziemy mieli dostęp na przykład na YouTube. I trzecia sprawa, czy przez przeglądarkę będziemy mogli dostać się do naszego telefonu. Więc widzimy się już na zewnątrz. No i dobra, wyszliśmy sobie z pieskiem na spacer. Nie jesteśmy w ogóle w obrębie Wi-Fi, więc na telefonie jestem połączony z siecią GSM. I zobaczymy, czy będziemy mieli podgląd na transmisji YouTube, na aplikacji do rejestratora, jak również przez przeglądarkę na telefonie. Więc patrzymy. Otwieramy sobie YouTube, live i jak widzimy, tu była poprzednia transmisja, a teraz mamy drugą transmisję. I zobaczcie, transmisja sobie leci. Czyli mam podgląd z tej kamery, akurat ustawiłem na laptopa, żebyście widzieli chociaż cokolwiek, bo tak to byście się patrzyli w ścianę tylko. Więc na YouTubie działa. Teraz zobaczymy na aplikacji od naszego rejestratora. OZICam Pro. Otwieramy i zobaczcie. Jest też podgląd. Bez problemu na aplikacji do rejestratora. Czyli zrobiliśmy sobie kamerę IP z telefonu, dodaliśmy do rejestratora i bez problemu mamy podgląd. I teraz jesteśmy połączeni po VPN z naszym serwerem. Tamten telefon też jest połączony z tamtym serwerem, więc zobaczymy, czy przez przeglądarkę będziemy mieli dostęp do kamery zrobionej z telefonu. Sprawdzamy. Otwieramy. Zobaczcie, adres nie wpisujemy sobie 192.168.10.37 bo nie będziemy mieli dostępu. Zobaczcie. Ten adres, jak już wspominałem, jest to adres, który rozdaje router. A my musimy się połączyć z adresem, który rozdaje nasz serwer. 10.8.02 Enter. I zobaczcie, mam dostęp bez problemu. Podgląd jest podgląd. I tak to właśnie wygląda. I zobaczcie, bez problemu uzyskałem zdalny dostęp do kamery zrobionej z telefonu przez przeglądarkę, przez aplikację do rejestratora, jak również przez transmisję, którą puściłem na YouTube. Jeżeli faktycznie macie jakiś telefon, który leży gdzieś bezużytecznie, możecie właśnie wykorzystać do takich celów. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć!